Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, 1 sierpnia 2023 roku. Imieniny obchodzą Alfons, Justyn, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Nadia, Nadzieja i Brodzisław. Dzisiaj jest 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Dzień Karmienia piersią. Pogoda w naszym biurze w Londynie to 16 stopni i częściowe zachmurzenie. Cena KNG na teraz to $1,69, cena bitcoina na teraz to $29,000. Obecny numer bloku to 801 141, do halvingu pozostało 38 859 bloków, czyli około 268 dni i 10 godzin. Ja nazywam się Kamil Żynda, razem ze mną jest Łukasz Żeligowski. Cześć. A to jest 160. odcinek Kwadransa z Kangą. Dajcie nam proszę znać, jak nas słychać, jak nas widać. Wydaje nam się to niezbędne w tym momencie, żebyśmy cokolwiek mogli zrobić. Ja tradycyjnie, Łukasz, mam do ciebie pytanie. No słucham. Jak nazywa się kot złomiarza? Złomek. Nie, bez sensu. Nie wiem. Puszek. Dobre. Dobra. Tradycyjnie suchar za nami, więc Łukaszu, powiedz nam, co się dzieje, bo tutaj dużo się dzieje. Znaczy, nie, dużo się dzieje, niektórzy mówią, że dużo, inni, że nie dużo, ale no, słuchaj, w szerszym aspekcie. Za nami tydzień wielu ogłoszeń, dużo danych makroekonomicznych, Fed, podnoszenie stóp procentowych, informacje o stanie gospodarki. No, można powiedzieć, że naprawdę mieliśmy tydzień pełen wrażeń. Bitcoin trochę nam spadł, potem zaczął rosnąć o dziwo, potem wzrósł trochę, potem znowu spadł. Generalnie zamieszanie jest. Ja podtrzymuję swoją tezę, że te spadki, które mieliśmy do czynienia, są związane raczej z tym, że duży kapitał po prostu kumuluje sobie krypto. No ale nasi analitycy, magicy i wróżbici patrzą na to bardziej technicznie, bardziej tak analitycznie i mówią, że tutaj pewne ryzyko z Bitcoinem występuje. Muszę powiedzieć, że nagle zmieniła się narracja i mówią o tym, że spadł poniżej 50-dniowej kroczącej średniej ceny. No, ale nie ma tragedii, bo wygląda na to, że jednak byki są silne, a niedźwiedzie trochę osłabły i zaspały, mimo że środek lata. Punkt wsparcia, o którym jest często mowa, 28 800. Nie wiem, gdzie oni go wyczytali, ale skoro tyle osób tak mówi, to może to jest prawda. Milion much się nie może mylić, no ale generalnie dwa scenariusze się przebijają. Jeżeli spadniemy poniżej tych 28 800 dolarów, a przypomnę, że w tej chwili cena, sprawdzam jeszcze tak, żeby na pewno nie skłamać, to jest 28 900, czyli blisko tej granicy, no to spodziewane są spadki do 27,5 tysiąca, a potem 26 tysięcy. Także mówimy tutaj o dosyć dużych spadkach. Z drugiej strony każdy z analityków przedstawia również scenariusz pozytywny dla ceny Bitcoina, czyli że będą wzrosty, no i tutaj wskazywany jest taki istotny punkt 29 500, co otwiera drogę do 31,5 tysiąca dolarów, a to z kolei oznacza kolejny punkt 32,5 tysiąca dolarów. Fajne liczby, podoba mi się. Z Etherem jest inaczej. O ile Bitcoin tam notuje jakiś spadek, a potem powolny wzrost, może znowu jakaś korekta i znowu powolny wzrost, tak z Etherem to widzimy tutaj jednak taki squeeze, czyli cena praktycznie się nie zmienia od jakiegoś czasu, cały czas stoi, a to według wielu osób oznacza, że szykuje się jakieś takie przełamanie, czyli że będzie jakaś gwałtowna reakcja, czy w górę, czy w dół, to oczywiście zdania są jak zwykle podzielone, no ale aktualna cena 1830, no i tutaj jest mowa o tym, że jeżeli spadniemy poniżej tych 1830-20 dolarów, to spodziewane są spadki do 1700, niemniej jednak, jeżeli zanotujemy jednak odwrócenie tendencji, to spodziewane są dosyć gwałtowne wzrosty do 1920 dolarów, a to natychmiast może otworzyć kierunek na 2000. No, zdania są jak zwykle podzielone, ale faktycznie widać jedną rzecz. Otóż instytucje może nie tyle odwróciły się od Bitcoina,
bo tu nie chodzi o to, o jakieś negatywne patrzenie na Bitcoina, ile zaczęły przychylniej patrzeć na altcoiny. Myślę, że tutaj miała wpływ jednak ta decyzja sądu, który stwierdził, że XRP nie jest security, a to oznacza, że te aktywa altcoinowe stały się bardziej bezpieczne. No i widać to, że jakby akumulacja rośnie, czyli ten Ether jest skupowany, nie jest sprzedawany. Przypominam, ciągle mamy takie bardzo obniżona podaż na giełdach jest, bardzo silna strona zakupowa. My to widzimy również na Kandze, że strona zakupowa jest dominująca, mamy zdecydowanie więcej zakupów, mimo tego cena nie idzie jakoś do góry, czyli tutaj mamy do czynienia z jakimś bardzo sprytnym, bardzo takim metodycznym podejściem właśnie akumulacji nie gwałtownej, tylko takiej pomału, systematycznej, tak żeby nie wywołać jakichś ruchów na rynku, no ale to w końcu jakby źródełko się wyczerpie i ta cena będzie musiała iść do góry. Także no dwoje babka wróżyła. Wzrośnie albo spadnie. W najgorszym wypadku pozostanie bez zmian. Tak. A propos tego securities i ogólnie sytuacji właśnie z SEC-iem, no to słyszałem, że w ostatnich dniach pojawiła się taka informacja, że SEC ma zamiar przesłuchać Richarda Herda, założyciela Hexa, na temat tego, czy Hex jest security. No i... Także tu też może się dużo wydarzyć na rynku. No to tąpnięcie było, bo wczoraj, o ile nie pamiętam, około 20% spadł. No zobaczymy, bo tutaj jest, no, jak na pewno Richard Heard nie będzie miał tyle środków w zanadrzu co XRP, żeby tutaj móc powalczyć z nimi. No tak, to jest... Walka z urzędnikami jest kosztowna. Tutaj nikt, kto tego nie przeżył, to nie zrozumie. Może tylko takie proste pokazanie. Pracą urzędnika jest właśnie atakowanie tutaj przedsiębiorcy, a przedsiębiorca nie dostaje pieniędzy za to, że walczy z urzędnikami, nie? Tylko przedsiębiorca zarabia na tym, że wykonuje swoją robotę, a ta walka z urzędnikami jest czymś dodatkowym. No i jak tu mówić o uczciwej pracy, czy walce, skoro jedni mają zdecydowaną przewagę, no bo oni istnieją tylko po to, żeby walczyć, a ten drugi nie istnieje po to, żeby się bronić. Nie? To jest... Tak jak to Sławek mówi, ma taki fajny termin, hedonizm urzędniczy. Tak, tutaj... Ale pozdrawiamy wszystkich urzędników. Oczywiście mamy świadomość, że nie wszyscy są źli, wręcz przeciwnie, wielu z nich szczególnie na początku swojej kariery myśli bardzo ideowo i to może być dobre. Patrzę, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. Och, dobra, komentarzy się trochę posypało, ale o tym później. Słuchaj, Tether. Tak chciałbym, żebyśmy króciutko porozmawiali o Tetherze. Tether ogłosił swój kwartalny raport. No, ciekawe liczby wyszły. Bardzo ciekawe. O 850 milionów wzrósł skarbiec Tethera w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Czyli zysk? Nie, skarbiec, czyli zamrożone środki. Nie? Zysk też wzrósł. Wzrósł o 30%, to jest w ogóle niesamowite. No mówiłem ci, jaki zysk jest. Dalej u mnie wywołuje to uśmiech. Ale... Tak, zysk Tethera za drugi kwartał wyniósł okrągły $1 miliard. Tak. No, skala Tethera robi się coraz faktycznie większa. Skarbiec łącznie w tej chwili to jest $72,5 miliarda, także całkiem sporo. Wiadomo, że nie wszystko jest w gotówce, no, nawet bym powiedział, że to byłoby niewłaściwe trzymanie tego w gotówce. Sporo jest w różnego rodzaju papierach wartościowych, również w papierach Skarbu Państwa Stanów Zjednoczonych, także ekspozycja tam jest spora. No, co robić z takimi pieniędzmi, nie? Co robić z takimi pieniędzmi? Mnie bardziej zastanawia, jak oni to zrobili. No bo tak jak mówisz, no, inwestują w jakieś obligacje, w akcje, podejrzewam w jakieś fundusze inwestycyjne. No i teraz jest sytuacja taka, tutaj, no nie chcę złowróżyć, no ale jeżeli byłby taki, no nie bank run, ale Tether run na przykład, zagrożenie takie, że ludzie by zaczęli wyprzedawać Tethera, a Tether sam jako posiadacz tych pozycji
obligacyjnych czy akcyjnych nie mógłby szybko zrealizować. No tak, jest możliwy taki bankrun, tether run, dobre. No i jest to oczywiście możliwe. Nie chciałbym, żeby coś takiego się wydarzyło. To zawsze jest złe. Panika nie jest dobrym doradcą, emocje nie są dobrym doradcą. Można powiedzieć, że ekspozycja jest duża. Całe szczęście nie tylko Tether istnieje, mamy też USDC, mamy TrueUSD i parę innych stablecoinów, także chyba dobrze, że idziemy w tym kierunku. Pewną zagwozdką zawsze są dla mnie te stablecoiny nie oparte o skarbiec, nie? Tylko oparte o jakieś algorytmy. Do tej pory jeszcze nie udało się chyba zrobić takiego, który na dłuższą skalę, na dłuższą metę wydawałby się dobry. Wszystko przed nami. Czy ten tronowy nie jest oparty o algorytm jakiejś wartości trona? Nie wiem. Nie wiem, trona na Kanze jeszcze nie ma. Nie ma, ale... Zobaczymy. Jeżeli ktoś wie, to zapraszam, żeby każdy, kto wie coś więcej o tych algorytmicznych, żeby napisał nam w komentarzu. Co myślicie o tych stablecoinach? Będziemy na pewno chcieli o tym później porozmawiać, ale na najbliższym No Comment na pewno będziemy mówili o czymś innym, o innym fenomenie. No o WorldCoinie. WorldCoinie, tak. To jest bardzo ciekawa sytuacja. To, czego wymagają do jakby używania WorldCoina, to w ogóle jakoś zaprzecza całej idei wolności ludzkiej, no bo to jest, żeby używać WorldCoina, trzeba zarejestrować się w World ID, trzeba pobrać aplikację, która umożliwi w późniejszym czasie zakwalifikowanie się do ewentualnego uniwersalnego dochodu podstawowego. No i teraz jest... UBI. Tak, no i teraz tutaj, co jest bardzo ciekawe i bardzo kontrowersyjne według mnie, bo aplikacja będzie generowała klucze, które zostaną połączone z haszem obrazu ich oka i ustalić ich tożsamość jako unikalną. No ale tutaj... No, ja może tylko tak tytułem wstępu tego, o czym będziemy rozmawiali w sobotę, to powiem, że faktycznie można sobie zeskanować oko. Już ponad 2 miliony osób to zrobiło. I faktycznie po zrobieniu tego tworzony jest portfel, nasz portfel, na który co tydzień wpada jeden WorldCoin. Czyli Założyłeś? Słucham? Założyłeś? Nie, na razie nie zamierzam, nawet gdyby to było tu gdzieś możliwe. No, niecałe tam $3, $2, nie wiem jaki jest w tej chwili kurs tego coina. Tygodniowo jako basic income to jest tak... Na razie średnio. Średnio, no ale właśnie, nie? Mamy bardzo dużą podaż tego tokena, zero użyteczności, żadnej użyteczności do tej pory nie wprowadzono. To, co mnie niepokoi, to oczywiście to, że sam kod źródłowy WorldCoina, mimo że jest mówiony, że jest open source, to tak do końca nie jest prawdą. Są elementy, które są zamknięte. Skanowanie oka, oddawanie tej swojej unikalnego identyfikatora jest według mnie na razie wątpliwe. No, w wielu krajach zostało to zabronione, między innymi w Stanach Zjednoczonych nie można tego dokonywać. Wielka Brytania też się to mocno przygląda. Tak. No więc coś tutaj jest, porozmawiamy, myślę o tym więcej w sobotę. Zapraszamy na No Comment sobotnie. Będziemy troszeczkę merytoryczniej się wypowiadali na ten temat. Tak. No w związku z tym, że tutaj porozmawiamy teraz może o wydarzeniach, które wydarzą się bardzo szybko. Mamy 3 sierpnia, czyli za 2 dni halving Litecoina. No właśnie, wielkie wydarzenie dla kryptowaluty, nie? Tak. I jak myślisz, co dalej z Litecoinem i z jego ceną? No bo użyteczność Litecoina jako taka jest chyba średnia. Bardziej istnieje pamiętam, że z czasów, jak ja zaczynałem swoją przygodę z kryptowalutami, to był jeden z najtańszych sposobów przesyłu środków między giełdami. Tak, można było szybko i tanio przesłać środki. Ja przypomnę tylko tym wszystkim, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z krypto. Halving to jest zmniejszenie o połowy nagrody za wydobycie bloku, tak? W Litecoinie mamy co mniej więcej 2,5 minuty, tak? 4 razy szybciej niż w Bitcoinie. Wydobywany jest blok i nagroda zostanie zmniejszona o połowę, mniej więcej za 2 dni. No i to zwykle
no to oznacza, że się zmniejsza podaż dramatycznie, tak? Dwukrotnie się zmniejsza podaż. Albo koszty wydobycia wzrastają dwukrotnie. Albo koszty wydobycia wzrastają. No właśnie, to tak można patrzeć na dwa sposoby. Z jednej strony można powiedzieć, jest mniej nowych Litecoinów, w związku z czym te pieniądze, które wpływają do Litecoina, powiedzmy, jeżeli zostaną takie same, no to cena powinna pójść 2 razy do góry, nie? Z drugiej strony faktycznie koszty wydobycia, można powiedzieć, rosną, no bo dostajemy 2 razy mniej za wydobycie bloku. Tak, no to jest coś, co daje nam przedsmak tego, co nas spotka w przyszłym roku z Bitcoinem. Skala oczywiście odpowiednio większa będzie, no i też oczekiwania są niezłe. Czytałeś ten raport BlackRocka o tym, ile Bitcoin będzie kosztował, ile wkładać Bitcoina. Już o tym wspominaliśmy, ale tam dopatrzyłeś się ciekawych liczb. Tak, no tutaj BlackRock zaleca 84,9% alokacji portfela w Bitcoinie. Tak. 9,06% w akcjach i 6,04% w obligacjach. No i teraz wyliczyli taką fajną rzecz, no że gdyby całkowity globalny kapitał, który wynosi na dzień dzisiejszy około $800 bilionów, przenieść bezpośrednio na cenę Bitcoina, to jeden Bitcoin kosztowałby $190 milionów. No, taka dobra cena. Czyli tak realnie zakładając, jeżeli 1/190 kapitału globalnego będzie w Bitcoinie, to Bitcoin będzie wart $1 milion. Tak, czyli to odwieczne pytanie, kiedy Bitcoin za $1 milion Ale ma teraz odpowiedź. że kiedy, tak. nie czy. No oczywiście, to jest zawsze pytanie. Tak, nie pytanie czy, tylko pytanie kiedy. Kiedy jedno satoshi będzie warte 1 centa, tak. No to jest w mojej ocenie naprawdę bliska przyszłość. Mam nadzieję, że nie dlatego, że Bitcoin że dolar tak bardzo straci na wartości. No tutaj nawet tak jakbyśmy odwrócili jeszcze to trochę tak bardziej, może nie 1/190, ale gdyby był warty połowę tego globalnego kapitału, czy wartość byłaby jego $100 milionów, to wtedy jeden satoshi kosztowałby $1. Nieźle. Ja obstawiam, że kiedyś będzie. Pewnie tak. No, za naszego życia. Pewnie. No BlackRock zresztą wie, co robi. No, to jest fundusz inwestycyjny, chyba jeden z największych na świecie w tym momencie. Tak, największy chyba i powiedziałbym, że nie pracują tam dla niego niemądrzy ludzie, raczej to są ludzie, którzy naprawdę wiedzą, co robią i trzeba uważnie śledzić właśnie takich graczy. Oczywiście jedna sprawa to jest to, co mówią publicznie, a druga to, co robią i to jest ten najważniejszy element. Trzeba patrzeć na to, co oni robią, a nie to, co mówią. Co ciekawe, oni to powiedzieli w 2022 roku i teraz dopiero to było odkopane i ludzie sprawdzają, co się dzieje. Czyli można podejrzewać, że ta właśnie cena jest sztucznie obniżana albo trzymana w takich ryzach, żeby ludzie mogli związani z BlackRock, no nie tylko związani z BlackRock, ale podejrzewam, mogli sobie dokupić, no tak, no akumulują, tak jak powiedziałeś, no jest taka wolna akumulacja. Tak. No wiadomo, jeżeli będzie wchodził duży kapitał, to ten duży kapitał będzie rozgrywał te rynki. To jest jakby oczywiste, widzimy to na rynku akcji, widzimy to na rynku obligacji, tam duży kapitał faktycznie zawsze zarabia. To są wyjątki od reguły, gdy się okazuje, że coś jest nie tak. Zwykle oznacza, że ktoś gdzieś po prostu oszukiwał. Natomiast duży kapitał zarabia, no i cała sztuka w tym, żeby umieć przyłączyć się do tego dużego kapitału i razem z nim zarabiać. Ciekawa sprawa się stała, to tak tylko na marginesie, a propos bezpieczeństwa, Curve Finance zhakowany, taki język programowania Viper, który jest tam używany do pisania kontraktów w 3 wersjach, to tak tylko informacyjnie dla tych, którzy używają, mam nadzieję, że już wiecie, że wersja 0.2.15, 0.2.16 i 0.3.0 zawierała błąd, no i niestety stracono 47 milionów. 47 milionów dolarów. Część została jakoś tam szybko odzyskana przez takiego, nazwijmy go, hakera w białym kapeluszu, ale to oczywiście drobna bardzo część. No, pamiętajmy, postęp tak gwałtowny, jaki mamy w tej chwili w krypto, zawsze będzie niósł tego typu ryzyko. No tam, gdzie jest postęp, tam zdarzają się błędy, ale to nie znaczy, że wszystko należy
odrzucić. Myślę, że właśnie wykrywanie tego typu błędów popycha nas do przodu. Mam nadzieję, że już niedługo nie będziemy musieli mówić o tego typu problemach, albo przynajmniej nie tak często. Tak. No tutaj możemy też teraz porozmawiać o tym, z jakich błędów wycofuje się Japonia. No proszę. No Japonia wcześniej, wiadomo, była bardzo stricte pod względem regulacji kryptowalut na swoim obszarze. No tutaj wiemy, że byliśmy sami w Japonii, sami doświadczyliśmy tych komentarzy ze strony Japończyków, którzy mówili, że jest bardzo ciężko na tamtym rynku. No i teraz wychodzi na to, że premier Japonii podczas ostatniej konferencji Web3, konferencji WebX Azja, powiedział na temat kryptowalut i ogólnie rozwoju Web3, że teraz będą bardzo mocno to wspierać. Byli tam ogólnie też przedstawiciele rządu, przedstawiciele partii politycznych i wszyscy powiedzieli, że Japonia będzie szła w kierunku umożliwienia jak najłatwiejszej regulacji dla nowych podmiotów, które będą wchodzić, ochrony tych podmiotów, aby rozwijać Web3 i że to jest przyszłość internetu i przyszłość ogólnie technologiczna Japonii. Także nie wiem, na ile możemy powiedzieć te informacje, które zdobyliśmy w Japonii, ile podmiotów jest regulowanych, a ile było Oj, tam wniosków. było 32 chyba licencje były wydane, tak. Natomiast złożonych było kilka tysięcy wniosków, które czeka na rozpatrzenie. Bardzo możliwe, że scenariusz, który, nie ukrywajmy, trochę liczyliśmy na to, że nastąpi, czyli że nagle te wnioski zostaną jednak szybciej rozpatrzone, staje się coraz bardziej realny. No można powiedzieć, że jakiś wkład mieliśmy w to, jak byliśmy w Japonii. Tak. No tutaj Binance też poszedł, Binance poszedł zupełnie inną drogą, bo oni byli przez jakiś czas dostępni na rynku japońskim, no ale już w pewnym momencie regulator japoński zaczął zwracać na to uwagę i zaczął blokować im dostęp do rynku. Oni wycofali się z tego rynku, ale jakby teraz weszli tylnymi drzwiami. Tak, wykupili firmę. Wykupili firmę, która już ma licencję na obrót kryptowalutowy, no i będą z powrotem wchodzić na rynek. Myślę, że może się okazać, że tego typu wejście okaże się niepotrzebne, bo właśnie uzyskanie licencji stanie się dużo bardziej proste, bo podkreślam, nie chodzi mi o to, żeby same regulacje i wymogi zostały zniesione, ponieważ akurat wymogi japońskie bardzo mi się podobają. Taki jeden z istotnych elementów to jest ten, że skarbiec giełdy, czy skarbiec, nas interesowała giełda, tak? Skarbiec giełdy musi być odpowiednio zabezpieczony i na hot walletach może się znajdować nie więcej niż 5% wszystkich zgromadzonych środków, czyli jakby ten cold wallet stanowi zabezpieczenie tego, żeby giełda nie została zhakowana. Oczywiście nie jest to zabezpieczenie idealne, nie jest to jakiś gwarant, no ale powiedzmy jest to znacznie lepszy gwarant niż to, co oferują w tej chwili banki, no bo banki nie mają żadnego zabezpieczenia. Nie? Tak. To, co trzymają, to są rezerwy cząstkowe i wydaje się, że nie ma zupełnie porównania. To tak słowem wstępu, cold wallet to jest wallet, gdzie bezpośredniego dostępu nie można uzyskać z internetu. Bez internetu operacyjnie, tak? Czyli to nie jest portfel, którego klucze prywatne są w komputerze, który jest podłączony do internetu. Tutaj oczywiście bezpieczeństwo jest znacznie większe, czyli nie można się powiedzmy włamać na jakiś komputer i w ten sposób uzyskać dostęp. Zwykle cold wallety to są takie portfele, które wymagają więcej niż jednego podpisu do dokonania transakcji, no i raczej nie dokonuje się tych transakcji często, są to jakieś sporadyczne operacje polegające na zasileniu właśnie tego hot walletu, czyli tego portfela, który jest używany do bieżącej operacyjnej pracy giełdy, czyli z którego realizowane są wypłaty wszystkich użytkowników. Ale tak patrzę tutaj na komentarze, jedna ważna rzecz, słuchajcie, Kamil, rusza nam nowa usługa na Kanze pełną parą. Do tego tutaj zmierzałem. Jesteśmy tutaj praktycznie na półmetku naszego spotkania, także może powiesz coś więcej o tej usłudze, no bo tutaj dzisiaj wielka premiera nastąpi. Tak, będziemy zaraz pokazywali, jak to działa. Od razu uprzedzam, proszę wszystkie osoby, które są operatorami w usłudze Kanga Peer-to-Peer, żeby nie reagowały na moją transakcję. Bardzo, bardzo o to proszę, bo ona nie będzie w pełni prawdziwa. Będę chciał tylko zademonstrować, ale tak, uruchamiamy to, co zapowiadaliśmy od paru, można powiedzieć, miesięcy. Ta idea blockchaina ludzi. Tak.
Kolejny klocek naszej układanki, kolejny sposób na to, żeby rozproszyć bardziej usługi. Kolejny blok w blockchainie. Kolejny blok w blockchainie, tak. Można powiedzieć. Wielki krok. Możliwość tego, żeby każdy z nas mógł pomóc komuś innemu zdobyć swoje pierwsze krypto, pomóc komuś spieniężyć krypto w sposób oczywiście całkowicie legalny, całkowicie zgodny z prawem, to jest dla nas bardzo ważne i na dodatek w błyskawiczny sposób, bo to jest zwykle najważniejszy element. To, że firmy sprzedają stablecoiny i skupują stablecoiny, jest wspaniałe, super, bardzo się z tego powodu cieszymy, no ale nie zawsze te firmy są w stanie zapewnić błyskawiczną operację, szczególnie jeżeli mamy sytuację w bankach taką, jaką mamy, gdzie faktycznie ciężko nam uzyskać konta we wszystkich bankach. Banki nie są zbyt szczęśliwe z tego powodu, że obsługują takie firmy i od razu tutaj powiem, że nie widzę tutaj wroga w bankach, po prostu regulator tak wymyślił działanie systemu bankowego, że nawet jeżeli i tutaj taki ukłon w kierunku bankowców, bo wyjaśnię wam wszystkim, dlaczego banki tak nie lubią krypto, bo boją się tego, że ktoś wykorzysta ich podatność. Jeżeli ja zrobię przelew z mojego konta bankowego i na zakup krypto, ja zrobię, sam z siebie zrobię ten przelew, wpiszę wszystkie hasła, wszystkie potwierdzenia, a potem pójdę do banku i powiem, że ja jednak nie wiedziałem, co robię i ktoś mnie oszukał, namówił, ja robiłem to tak pod wpływem czyjejś zachęty, to bank jest zobowiązany zwrócić mi te środki. No i nie ma się co dziwić, że banki boją się tego typu sytuacji. Oczywiście nie jest to takie automatyczne, nie jest to takie proste, ale ryzyko pewne istnieje. Nie? Więc w związku z tym wracamy do naszej usługi, stwierdziliśmy, żeby banki się też tak bardzo nie bały, rozproszymy tą usługę, nie będziemy mieli jakiegoś jednego wielkiego operatora, tylko chcemy, żeby było tych operatorów jak najwięcej, żeby każdy mógł kupować i sprzedawać stablecoiny szybko i tanio, tak, żeby to nie było drogie i w związku z tym wprowadziliśmy usługę Kanga Peer-to-Peer. Ja jako zwykły użytkownik giełdy mogę w każdej chwili powiedzieć, chcę kupić stablecoina, chcę kupić Omega złotówkę za na przykład 10 zł, bo tyle mam. I tą transakcję dokonam w błyskawiczny sposób przy pomocy jednej z wielu wybranych dostępnych metod płatności, które są obsługiwane przez naszych operatorów. O tym, kto może być operatorem, zaraz powiemy. No i spróbujmy zrobić małą prezentację. Chcę pokazać wam wszystkim, jak to wygląda. Widać mój ekran. To jest to moje konto, na którym działam w sposób taki, przeprowadzam test związany z Kanga Loan, no ale mogę tutaj wejść sobie w zakładkę portfel i wybrać Kanga Peer-to-Peer po lewej stronie i załóżmy, że chcę faktycznie kupić stablecoina Omega złotówkowego i wybieram metodę płatności Blik. Taka szybka metoda płatności. Na razie dostępnych jest transfer przy pomocy czy transfer bankowy dla banku mBank, dla banku PKO. Myślę, że wkrótce pojawią się kolejne. To zależy od tego, jakie konta bankowe będą obsługiwane przez operatorów. No, myślę, że patrząc na zainteresowanie, które mamy w koło, myślę, że tych kont będzie zaraz bardzo dużo. Bardzo dużo będzie, tak. No i wydaję 10 zł, tyle będę musiał wysłać blikiem do kogoś i ten ktoś odeśle mi Omega złotówki. Klikam przelicz, no i mam napisane, że dostanę 9,75 Omega złotówki. Pewne fee jest tutaj wliczone. Klikam dalej, potwierdzam, że chcę kupić i proszę bardzo, właśnie dostałem informację jako operator, że ktoś chce kupić, zgłosiłem się i muszę wysłać teraz środki. Załóżmy, że wysłałem. Klikam, że otrzymałem i już dostałem te pieniądze na swoje konto na Kandze. Błyskawiczna operacja, 9,75 Omega złotówek dostałem, zapłaciłem za to 10 zł i transakcja przeprowadzona w parę sekund, ale bez operatora oczywiście to by się nie udało. Tak. Wróćmy do naszego głównego ekranu, już schowajmy ten mój ekran.
Nie pokazujemy go więcej. Natomiast operator to jest ktoś, kto zgłasza chęć realizacji takich transakcji. Do tej pory na świecie robiono tak, że operatorzy sami zgłaszali swoje oferty i klienci mogli wybierać te oferty. Problem zawsze był taki, że operator musiał aktualizować. No to jest takie wszystko, operatorzy rywalizowali między sobą. No, ciężka praca była, wymagało to bardzo dużo działania. Dlatego tych operatorów za dużo nigdy nie było. Tych osób, które przeprowadzały takie transakcje. Myśmy poszli w drugą stronę. Stwierdziliśmy, że chcemy tutaj zadziałać tak, żeby każdy mógł zostać tym operatorem, czyli żeby budować ten blockchain ludzi i podeszliśmy do tego w sposób, który można by nazwać uberyzacją. Zuberyzowaliśmy peer-to-peer, czyli powiedzieliśmy, każdy, kto chce być operatorem, niech się zgłosi, musi mieć oczywiście zweryfikowane konto, musi powiedzieć, jakie metody płatności obsługuje, no bo musi posiadać konto bankowe w tym samym banku, z którego klient będzie chciał zapłacić, albo musi obsługiwać metodę płatności, którą klient chce zapłacić i po zapisaniu się jest specjalny kanał na Telegramie, na którym, czy taki bot kangowy, który w momencie, gdy jakiś klient zgłasza, że chce na przykład kupić Omega złotówki płacąc blikiem, to do wszystkich osób, do wszystkich operatorów, którzy zgłosili się i powiedzieli, obsługujemy blika, zostaje wysyłana wiadomość, hej, jest taka transakcja, ktoś chce za 10 zł kupić Omega złotówki i wystarczy, że ja kliknę, że to ja wykonam tą operację, tam jest taki klawisz akceptuję i jeżeli jestem pierwszy, no to ta transakcja jest przypisana do mnie, ja wtedy czekam na przelew od klienta, bo klient dostał informację, gdzie ma zrobić przelew, jak tylko klient zrobi ten przelew, to w tym momencie ja mogę potwierdzić, że otrzymałem, jako operator potwierdzam, że otrzymałem i transakcja zostaje wykonana, więc cała transakcja, cała operacja wykonuje się bez potrzeby logowania na swoje konto na Kandze, wszystko odbywa się przy pomocy Telegramu i naprawdę nie wymaga od nas zbyt dużo pracy, a dzięki temu dajemy komuś możliwość nabycia szybko swoich pierwszych kryptowalut, więc jest to operacja prosta, łatwa i przyjemna, a przy okazji mogę odrobinę zarobić, bo jakby koszt tej transakcji oczywiście jest moim wynagrodzeniem jako operatora za to, że zrobiłem tą transakcję. Podkreślam, nie muszę być siedzieć przed komputerem, nie muszę być zalogowany gdzieś, dostaję powiadomienie na aplikację Telegram. Jeżeli mogę to zrobić, klikam akceptuję, jeżeli nie mogę zrobić, po prostu ignoruję tą transakcję i tyle. Nie mam żadnego przymusu. Każdy może być operatorem. W wolnej chwili wchodzi na Telegram, obserwuje, co się dzieje. Dokładnie. Dokonuje transakcji. Tak. I tutaj warto podkreślić, że transakcja odbywa się równolegle, jakby łącznie, ale równolegle. Czyli po jednej stronie jest przelew bankowy, czyli banki między sobą są przesyłane środki między bankami, a równolegle do tego środki są przesyłane przez Kangę na portfelach użytkowników. Także transakcja błyskawiczna, nie ma tutaj jakiejś zbędnej zwłoki, szczególnie przydatna właśnie dla tych, którzy potrzebują na nieduże kwoty, bo tu nie mówimy o tym, że te kwoty mają być, spodziewamy się jakichś dużych kwot, właśnie raczej niedużych kwot sięgających może kilkuset złotych, może kilku tysięcy w takim ekstremalnym wydaniu, a operatorzy mogą to szybko obsłużyć. Każdy może zostać operatorem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy do kontaktu z supportem, dostanie szczegółową informację, co trzeba zrobić, żeby zostać operatorem i oczywiście krok po kroku, jak realizować transakcje. Poza tym tą informację już można znaleźć na naszej stronie. Jak ktoś wejdzie na nasz landing page Kanga Exchange, wejdzie w naszego bloga i wczoraj albo przedwczoraj została opublikowana informacja, instrukcja, jak ze strony klienta to wygląda, a kilka dni temu, 27 bodajże lipca, została opublikowana informacja, jak wygląda to ze strony operatora. Czyli tam większość informacji można znaleźć, ale zachęcamy jak najbardziej do kontaktu z supportem, który bardzo chętnie wytłumaczy wszystko i przedstawi tą usługę, jak zrobić, jak dołączyć do nas, jak skorzystać z tej usługi. No, bardzo fajnie. Konkurs, nieustający konkurs dla tych wszystkich, którzy są bardzo, bardzo inteligentni, bardzo wnikliwi, potrafią analizować kursy i mają do tego odpowiednią technikę. Do tych wszystkich, którzy są przekonani, że umieją prognozować w odpowiedni sposób kurs Bitcoina, jest skierowany nasz konkurs, hashtag
kwadrans z Kangą. Tak jest. 160 teraz trzeba będzie napisać i potem podajemy... To był 160. 161 trzeba napisać, 161. tak? I podajemy później po znaku dolara cenę, jaką uważamy, że będzie miał Bitcoin na rynku BTC do USDT. Dokładnie. O 9 rano przyszły wtorek. Tak jest. Ciekawe, ile osób tym razem weźmie udział, także taki komentarz wystarczy dać, a my za tydzień będziemy rozdawać nagrodę. Jaka ta nagroda? No nagroda to jest 1/10 lajków pod dzisiejszym filmem. Okej, czyli tutaj od razu można nawiązać do tego, że w interesie wszystkich, którzy oglądają i biorą udział w konkursie, no też w interesie naszym oczywiście, ale w interesie ogólnym, dobra społecznego jest to, żebyście udostępnili ten materiał, dali komentarz pod tym filmem, cisnęli dzwoneczek, bo wtedy nic was nie ominie, no i udostępnili to dla innych użytkowników, żeby tych lajków było więcej. I wtedy im więcej lajków, tym większa nagroda. No z zeszłego tygodnia nagroda jest całkiem spora, bo jest 55,7 KNG. Nieźle. Tak, i wygrał ją Andrzej Pado 5169. Wow, gratulujemy. Tak, gratulujemy Andrzeju. Andrzeju, skontaktuj się z supportem w sprawie odebrania nagrody. No jeszcze tak, aby to było wszystko jawne, no to cena przez Andrzeja podana to było 28 999, a cena o 9 rano była 29 017. Czyli zmieściliśmy się w widełkach $25. Tak, bardzo się cieszymy. Przypominam, że oczywiście zgłaszać te komentarze można tylko do końca środy i potem już nowszych komentarzy nie akceptujemy, tak samo jak edytowanych komentarzy. Edytowane komentarze nie biorą udziału w konkursie. Agula, Zawa, Ola. Brawo, Ola. No, Ola. No właśnie, pozdrawiamy tutaj Agulę i Sławka, którzy są w podróży i mamy nadzieję, że wszystko im tam dobrze idzie. Kanganauci nasi tym razem odbywają zupełnie inną podróż. Tych wszystkich, którzy śledzą Sławka na Facebooku, to zachęcamy do odsłuchiwania jego wideobloga. Tak. Wielkie wydarzenie. Sławek jeszcze nie zdradził, dokąd jedzie, więc nie mówimy. Się, że powiesz, ale nie. nie mówimy, dokąd jedzie. Trzymamy kciuki i czekamy na dalsze informacje z podróży. Ruszył z Lizbony, także to możemy powiedzieć, tak. I zmierza w stronę wschodu. Tak. Także nie powiemy, dokąd zmierza, ale może tutaj ktoś trafi, także zapraszamy do komentowania, no liczymy na to, że może ktoś się zgłosi i wtedy może jakoś nawet nagrodę byśmy jak to Sławek powiedział, jak ktoś trafi. Jak to Sławek powiedział, może tym razem na kolosy mnie wezmą. Zobaczymy, może tym razem się uda, w zeszłym roku się nie udało, oblecenie świata dookoła z całą rodziną nie było wystarczająco atrakcyjne. Może ta podróż będzie, zobaczymy. Aga, Sławek, trzymamy za was kciuki. Tak, no Sławek, no tak jeszcze dodajmy, że w zeszłym roku całą rodziną w 30 dni oblecieli świat. Tak, nie w 80, tylko w 30. 30 dni. No. Brawo. No co jeszcze u nas? No to warto dodać, że za miesiąc będziemy na największym wydarzeniu, jednym z największych wydarzeń kryptowalutowych na świecie. Będziemy na konferencji Token 2049 w Singapurze. Tak, Singapur to dobre miejsce na to, żeby pokazać się z rozwiązaniami, które Kanga ma. Tak jak powiedziałeś, największa albo jedna z największych konferencji na świecie. Kanga oczywiście musi tam być. Nie tylko tam, bo to takie małe tour będzie znowu po Azji. Będziemy tam obecni. No, jeżeli ktoś z was będzie w Singapurze w drugiej połowie, w środku września, bo jest chyba 13-14 września, zapraszamy oczywiście na nasze stoisko, przybijcie piątkę, dajcie się poznać, chętnie z wami porozmawiamy, na pewno będzie nas tam widać i słychać, no i do zobaczenia, mam nadzieję. Zobaczymy się. A kilka dni później lecimy do Manili. Tak, do Manili, gdzie również będziemy mocno obecni. Sławek będzie miał bardzo ciekawe wystąpienie w panelu dyskusyjnym na temat nowych, może nie będę mówił, tak, bo może nie powinienem, ale będzie ciekawie. To, co dzieje się w tej chwili w Azji, faktycznie pokazuje, że ten środek ciężkości się przesuwa. Niestety, albo stety, już na pewno nie Europa, na pewno nie tutaj Polska i te kraje, myślę, że trochę przegapiły swoją okazję. Azja staje się coraz bardziej otwarta i tam coraz więcej się dzieje. Mam nadzieję, że jednak do peletonu dołączymy również Europa i również Stany Zjednoczone, które wydają się trochę zaspały. Tak niestety. Jest. No tutaj jeszcze a propos tego, gdzie będziemy, no to będziemy w tym tygodniu na kolejnej kolejce Superligi, której jesteśmy sponsorem. Tak. W tą niedzielę w Warszawie
polecam wejść na stronę sliga.org, tam można dowiedzieć się więcej o temat Superligi. To jest największa liga tenisowa na świecie, tam największe postaci z polskiego tenisa, ale też postaci z rynków z zagranicy, że tak powiem. Z innych krajów biorą udział. I tutaj mam jeszcze taki mały konkurs. Bo tutaj zrobimy, oprócz tego, że w zeszłym tygodniu był konkurs, teraz robimy drugi konkurs. Tutaj mamy taką koszulkę, naszą kangową. Tutaj mamy 2 podpisy. To są podpisy, w którą stronę? Nie wiem, czy w tą, czy w tą. W tą, właśnie, dobrze. Aha. Tutaj mamy 2 podpisy 2 zawodniczek, które biorą udział, zawodniczek polskiego tenisa. Nie będę mówił jakich, w jakim wieku. Myślę, że z potencjałem, czyli już zdradziłem trochę, że młode. Kto trafi, czyje są te podpisy, wygrywa tą koszulkę. Także zapraszamy do komentowania. Jeżeli nikt nie trafi, no to zrobimy konkurs, gdzie ktoś będzie mógł wygrać tą koszulkę w inny sposób. No zapraszamy do udziału w meczach Superligi. No myślę, że to jest bardzo ciekawe wydarzenie sportowe. Tenis jak najbardziej teraz jest na topie. Iga Świątek rządzi. Tak, cały czas na pierwszym miejscu. Tak, a tutaj mamy podpisy potencjalnych zawodników, którzy mogą pójść tropem. Tak, dokładnie. I to myślę, że fajne, ciekawe nazwiska. Także zapraszamy, będzie nas można zobaczyć w tą niedzielę, w przyszłą niedzielę również, w tą niedzielę w Warszawie. Brawo. Paweł, napisałeś komentarz 29178, kurs pewnie dokładnie wyliczyłeś, ale niestety on nie weźmie udziału w konkursie, ponieważ trzeba dodać hashtag kwadrans z kangą 161 i wtedy znaczek dolara cenę. Także jeżeli chcesz brać udział w konkursie, to w ten sposób podaj swój komentarz. Nasz bot w ten sposób szczytuje komentarze, nie robimy tego ręcznie, za dużo, zdecydowanie za dużo tych komentarzy, a jak mówimy o komentarzach, to oczywiście dzwoneczek, subskrypcja, łapka w górę, jakiś komentarz techniczny również się przydaje, no i polećcie ten materiał swoim znajomym, bo skoro jesteście cały czas z nami, to wydaje się, że warto nas posłuchać. Zachęcamy do tego, żebyście pomogli nam iść w świat z dobrą informacją. Henio Alpaga pyta, kiedy Berlin? No kiedy Berlin, w sensie co, kiedy będziemy w Berlinie? No w Berlinie będziemy, jak będzie tylko okazja. Oczywiście, no daleko nie jest. Tak, byliśmy na takiej konferencji bardzo fajnej, w sumie dość sporej w Warszawie, NBX, która ma gdzieś swoje edycje też w tamtych rejonach, także może. Nie wykluczamy tego. Rynek niemiecki też jest trochę trudny. Zdecydowanie. Ciężko jest tam wejść, ale jak już się wejdzie, to przynajmniej człowiek czuje się spokojnie i stabilnie. Ja akurat żywię duży szacunek do urzędników niemieckich. Mała historia, zdarzyło mi się pracować w Niemczech i po wielu latach, już po powrocie do Polski, dostałem, nie wiem, 6 latach dostałem list z tamtejszego urzędu skarbowego z informacją, że bardzo mnie przepraszają, że tak długo trwało, że do mnie napisali, ale nie zostawiłem im danych kontaktowych i prosili mnie o kontakt, bo mają mi do zwrócenia podatek i bardzo proszą o to, żebym podał numer konta bankowego, na który mają przelać środki. Także bardzo ciekawa historia, naprawdę 6 lat chyba im zajęło ustalenie mojego pobytu i nie wiem, jak to zrobili. Naprawdę nie wiem, skąd oni mogli się dowiedzieć, gdzie mieszkam i jak mogli wysłać list, no ale zrobili to i udało się. Tutaj przykład naprawdę dobrej urzędniczej pracy. No tutaj mogę tak anegdotycznie jeszcze powiedzieć bardzo krótko, że widziałem właśnie wywiad niedawno z jakimś piłkarzem z lat 90., nie pamiętam, który to był piłkarz, ale jakiś taki bardzo znany w latach 90., który wyjechał do Niemiec właśnie grać w piłkę i tam było pytanie takie, czy jest wierzący. I jest tak, że tam osoby wierzące muszą dopłacać na kościół. Tak. No i było tak, że on powiedział, że jest niewierzący, no bo chciał oszczędzić trochę. No ale później po jakimś meczu, podczas meczu zrobił znak krzyża i dowiedział się tydzień później, że zostały mu zablokowane wszystkie środki na wszystkich kontach. Bo Urząd Skarbowy doszedł do wniosku, że on jednak jest wierzący, jeżeli przeżegnał się i kazali mu zapłacić, wtedy to były jakieś kwoty kosmiczne, kilkadziesiąt tysięcy marek, no bo on był na dobrym kontrakcie. Także, tak jak mówisz, są skrupulatni, ale w jedną i w drugą stronę. No tak, to prawda. Henio zgaduje, że z Urzędu Skarbowego dostali dane. Byłoby to prawdziwe, gdyby adres mojego zamieszkania znał Urząd Skarbowy. Ja zameldowany byłem gdzie indziej, tego adresu nie znali urzędnicy, więc naprawdę było bardzo ciekawie. A Henio, jeżeli zaprosisz nas na napój chmielowy, to pewnie skorzystamy, jak będziemy. Berlin, bardzo fajne miasto. Berlin-Kolin. Tak. I tutaj mam jeszcze informację od Kamila, że Kamil tutaj próbuje się skontaktować w sprawie niekompletnej historii, także zapraszamy Kamil do kontaktu na support. No, support musi to wyjaśnić. Napisz, że tutaj jesteś z kwadransa z Kangą, także
Może. Powinno to może przyspieszyć coś. Tak. Ale na pewno kontakt z supportem pomoże i będzie wyjaśnione wszelkie rozbieżności. Tak tylko przypomnę, że informacje o zleceniach, które złożyliśmy na giełdzie i zanulowaliśmy je bez jakby nie doszły one do skutku, nie doszło do żadnej interakcji, czyli tylko wystawiliśmy zlecenie i je anulowaliśmy, nieważne po jakim czasie, ale nic się nie działo z tym zleceniem, to zlecenie istnieje po anulowaniu tylko 24 godziny, potem znika, po prostu to jest takie zlecenie, które nic nie wnosi. Nie odbyło się. Tak, więc takiego zlecenia możesz nie zobaczyć, jak również pamiętaj, że zlecenia, które są starsze niż 24 godziny możesz zobaczyć tylko i wyłącznie poprzez raport związany z historią transakcji. Dobrze, Kamilu, cieszę się, że byłeś aktywny, wysłałeś drugiego maila. Mam nadzieję, że support to tobie wyjaśni. Tak. Kontrolujemy naszą komunikację z użytkownikami i staramy się tutaj spełnić jak najwyższe standardy. Mam nadzieję, że będzie wszystko. Daj nam znać w przyszłym tygodniu, czy sprawa się wyjaśni. O, to jest bardzo dobra rzecz. Będziemy mieli kontrolę jakości. Dokładnie. No dobra, Łukasz. 3 ponad kwadransy znowu przesadziliśmy z naszą telewizją śniadaniową. Kawa mogła wystygnąć przez te 3 kwadranse, ale mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili i wyszli trochę ubogaceni wiedzą. A jak ktoś zaczyna nas oglądać dopiero teraz, no to smacznej kawusi. Smacznej kawusi i dobrego dnia. Tak jest. Do zobaczenia. Cześć.